Gdybym miał opisać jednym zdaniem, o czym jest film stop motion, to bym pewnie musiał powiedzieć coś w stylu: jest to film o robieniu filmu, albo jest to dysputa na temat tego, jak daleko artysta się może posunąć w trakcie tworzenia swojego dzieła. No i rzeczywiście, tak naprawdę tym bym mógł rzeczywiście zakończyć dzisiejszą recenzję. Dziękuję bardzo, do widzenia. No ale nie, jeszcze przynajmniej rzeczywiście nie. Stop motion oczywiście odnosi się do tworzenia filmów metodą poklatkową. Przypomnę, 24 zdjęcia to 1 sekunda, więc jeżeli mamy film, który trwa 1,5 godziny, dokładnie, to w tym momencie kalkulator bierzesz i liczysz sobie. Jest to żmudna rzeczywiście praca. No i nasza główna bohaterka jest córką tej, tak jak najbardziej tej uznanej twórczyni filmów metodą poklatkową. I próbuje, matka jest schorowana, próbuje rzeczywiście pomóc jej ukończyć jej ostatni film, no ale jednak nie ma do tego przekonania, że to jest to, co ona powinna robić, przynajmniej ten projekt, więc zaczyna tworzyć swój film. Spotyka dziewczynkę, która no rzeczywiście gdzieś tam jakiś ma zarys, ma pomysł, no i tak to się rzeczywiście dzieje. Film jest bardzo dziwny. Naprawdę film jest bardzo dziwny. Jest to debiut reżyserski, pełnometrażowy, więc rzeczywiście tak to jest zrobione. Animacja poklatkowa oczywiście jest bardzo, bardzo ciekawie zrobiona, ale czemu film jest dziwny? Ponieważ od razu uderza w oczy właśnie kolory oraz światłocienie. Naprawdę, jeżeli chodzi o te dwa aspekty, film jest genialnie. Naprawdę jest genialnie zrobiony, jest dopracowany. To jest po prostu majstersztyk. Wiele scen, które oglądałem, zauważyłem, że wzbudzają pewien niepokój. Nawet jak widzisz, za mną jest taki plakat, który używa dwóch kolorów, czerwony i zielony, który w połączeniu sobie, nie wiem, nie pytaj mnie, nie jestem psychologiem, ale te dwa kolory rzeczywiście wzbudzają niepokój w odbiorcy. Między innymi dlatego słynny sweterek Frediego jest czerwono-zielony. A poza tym to są też dwa kolory, z którymi daltoniści osoby mają problemy, więc rzeczywiście jakoś tak to jest. Jeżeli wiesz dokładnie, to napisz mi całą rozprawkę w komentarzu. No ale rzeczywiście tak się zastanawiałem i w tym aspekcie film naprawdę bardzo mi się podobał. Nieważne, czy to są właśnie sceny, które nasza artystka tworzy, tak, metodą poklatkową i potem jest to na przykład odtwarzane na komputerze, czy mówimy o momentach, kiedy dzieje się coś więcej, tak, jakaś powiedzmy gra muzyka, jest impreza, akurat tych scen dosyć sporo jest, czy mówimy o momentach, kiedy jak najbardziej pojawiają się zwidy. No nie wiadomo, czy są zwidy, nieważne, pojawiają się inne dziwne sceny, nie będę tutaj niczego zdradzał i tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten aspekt, film mi się bardzo, bardzo spodobał. Niespecjalnie jestem wielkim fanem, powiem więcej, nie jestem fanem, tak wprost powiem, nie jestem fanem, kiedy zbyt dużo jest pokazywane, kiedy rzeczywiście sceny są dosyć po prostu krwawe. Nie, akurat tego niekoniecznie chcę to widzieć na ekranie, a tych scen tutaj jest bardzo, bardzo bardzo dużo, więc jeżeli lubisz takie rzeczy, to jak najbardziej, a jeżeli nie, to uwierz mi, ten film cię odrzuci. Dodatkowo jest taka jedna scena, kiedy nasza bohaterka tworzy kukiełkę, lalkę, jak zwał, tak zwał, to jak już tylko wyłącznie chcesz. Tak, do tego, żeby tam gdzieś powiedzmy ją zarysować, uwypuklić, bo wiadomo, że każda lalka ma taki swój szkielet, używa steka. Oczywiście surowego. No i tak sobie się zastanawiam, co to jest w ogóle, co to za schiza? I okazało się, że nie. To nie jest schiza. Tak, wiadomo, czasami życie lubi naśladować twórczość, czasami akurat artyzm wysuwa się na pierwszy plan. Otóż Jan Schwenkmajer, bardzo znany, ponoć nie wiem, bo akurat nie jestem biegły, jeżeli chodzi o animację poklatkową, ale legenda kina tworzonego animacji poklatkowej. No właśnie on używał tego i on był prekursorem używania, kotletów schabowych i tak dalej, tych rzeczy, a żeby to wyglądało dosyć bardziej prawdziwie, tak powiedzmy, takiego sformułowania użyję, więc tutaj to rzeczywiście się pojawia i to jest, można powiedzieć, najniższy wymiar kary, bo dzieją się rzeczy jeszcze straszniejsze, naprawdę jeszcze bardziej zawodowe, no ale wiadomo, jakiś film każdy musi gdzieś prowadzić, tak? No ja wiem, że są produkcje, czy to Dario Argento, czy David Lynch, gdzie nie zawsze, bracia Marx, gdzie nie zawsze fabuła jest potrzebna, tylko ona rzeczywiście służy, ażeby pokazać coś, pokazać żarty w przypadku braci Marx,
ukazać grozę w przypadku Argento, więc można było pomyśleć, okej, to będzie coś w ten deseń. No ale tak naprawdę im głębiej w las, tym chciałoby się, żeby było więcej drzew, a tutaj wychodzimy, jest polana, tartak i wszystko jest wyrżnięte. I rzeczywiście nie ma w tym filmie, poza tym, że mnie odrzucił, tak jak mi się spodobał kolorystycznie oraz światłocieniowo, jeżeli tak można powiedzmy stwierdzić, powiedzieć, no to jeżeli chodzi o samą fabułę i te rzeczy, które są pokazane w filmie, mnie naprawdę odrzucił, bo jak dla mnie to jest za dużo, dla mnie to jest za grubo. Dodatkowo no nie jest to chyba rzeczywiście na tyle wciągająca produkcja, żeby powiedzieć, o, jak najbardziej, chcę obejrzeć. Na pewno nie ma takiej możliwości, ażebym ten film oglądał drugi raz, bo on jest po prostu brutalny, nie brutalny. Właściwie w tym momencie widzisz, brakuje mi słowa, żeby określić, jak tutaj reżyser postąpił, wiesz, jak to wszystko ukazał. Jest bardzo surowy, jest bardzo nieprzyjemny w odbiorze. Przy okazji oczywiście dostajemy, tak, jak najbardziej ukłonów wiele w stronę kultury masowej. Bardzo łatwo można się domyśleć, co się dzieje, co się wydarzy. Trochę podobnie jak przy okazji wspomnianego już Freddy'ego, czasami trudno odróżnić, co jest snem, a co jawą, mimo że na pewne rzeczy to już tak gdzieś w okolicach 15 minut się orientujemy, bo no nie powiem na jakim filmie się wzorował, aczkolwiek to zobaczysz, domyślisz się na pewno o co chodzi. Rzeczywiście wielki, ogromny, pusty budynek. Nasza twórczyni dostaje tam mieszkanie od swojego chłopa, a żeby, słuchaj, zbuduj sobie tutaj scenę, to jest twoje studio, tutaj dokończ ten film i rzeczywiście będzie super fajnie. No ale tak naprawdę w tym filmie nie ma nic, co by mnie zachwyciło, tak, którym powiedział, wow, ależ rzeczywiście to jest piękna fabuła. No wiem, że powiesz zaraz, skoro mówię dopiero o światłocieniach. No tak, no ale czy my oglądamy film z nastawieniem, idę, ten twórca, on to naprawdę pójdę na jego film, bo przez 2 godziny będę obserwował, jak pięknie to jest wszystko oświetlenie, jak to wszystko się przenika i tak dalej. No nie, no chcielibyśmy mieć fabułę, chcielibyśmy mieć coś więcej, tak? Kiedy idziemy na straszach, no to ma coś w tym być. Albo będziemy straszeni klimatem, albo będą tak zwane jumpscary, czyli straszaki, albo będzie to czy tamto. Tutaj tak naprawdę w tym filmie niespecjalnie cokolwiek jest. Tak można to rzeczywiście podsumować. I chyba nasi nasi dystrybutorzy zdawali sobie sprawę z tego, ponieważ film miał premierę w zeszłym roku. W tym momencie już mamy końcówkę czerwca, a w momencie nagrywania tej recenzji końcówkę czerwca 2024, więc rzeczywiście sporo czasu minęło od premiery tego filmu, no ale akurat w tym momencie trafia do polskich kin i czy mogę polecić? Nie. Mogę odradzić? Tak, jak najbardziej. Ten film to jest taka produkcja na raz, wiesz, ktoś stwierdził, to będzie powiedzmy artystyczna wizja, jak daleko może się artysta posunąć. Co zrobimy? Czy rzeczywiście możemy tę lalkę oblec w filet z kurczaka i będzie rzeczywiście wyglądało super, czy jednak pójdziemy o krok dalej? Czy rzeczywiście będziemy troszeczkę inaczej dążyli? A może rzeczywiście nie, może są po prostu zwykłe zwidy kobiety, która tam powiedzmy troszeczkę za dużo sobie golnęła, coś tam się jej wydawało, a może wręcz przeciwnie, może to jest dziewczyna, która ma jakieś inne jeszcze problemy z głową. No i niby tak naprawdę reżyser jest rozdarty, bo on sam nie wie za bardzo, co nam chce pokazać. Czy idziemy stricte tylko i wyłącznie w horror i będzie nas straszył, będzie nam obrzydzał wszystko, co tam jest zrobione, czy pójdziemy w sposób trochę w klimaty metafizyczne. On sam do końca rzeczywiście nie wiedział i wyszło, no wiesz, tak jak stoisz na rozdrożu i tak zastanawiasz się prosto w prawo czy w lewo, w którą stronę. No, w trzy strony niestety pójść nie możesz, no i też artysta nie mógł. No i z tego właśnie tak wyszło jak jest. Produkcja, jeżeli się zdecydujesz, mówię od razu, obrzydzi ci wiele rzeczy, jest bardzo... Czy ja wolę, jak wyobraźnie pozostawia pewne rzeczy, które możemy sobie tam gdzieś, wiesz, dopowiedzieć, a kiedy mamy pokazane wszystko, wiesz, tak walnięty piąchą w nohala i dziękuję bardzo, proszę, patrz, no nie tędy rzeczywiście droga i tak ciężko powiedzmy powiedzieć, co artysta miał na myśli. Więc czy ten film to jest strata czasu? Na pewno nie uprzyjemni do twojej soboty, jeżeli sobie pójdziesz na taki film. Na pewno nie bierze dziewczyny ani chłopaka na taki film, bo będzie na zasadzie, ale stary, o co chodzi normalnie, co to jest, co tu się właśnie stało. Ja mówię stop.
filmowi stop motion. Nie jest to genialna produkcja, nie jest to rewelacyjny, a jeżeli życzysz sobie obejrzeć recenzję dobrych, ciekawych, intrygujących straszaków, proszę bardzo. Na tej liście jest ich całe mnóstwo.